Witamy Was bardzo serdecznie. Jest to pierwszy podcast z budowy nagrywany w Polsce. Bardzo miło jest mi, że obok mnie znajduje się mój kolega, kierownik projektu Łukasz Kurdel. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Mi też jest niezmiernie miło, że jestem w doborowym towarzystwie Michała Kurzej, kierownika robót. Dzień dobry, kłaniam się. Dzisiaj mamy 15 marca, powoli budowę kończymy. To co, Michał, może sięgniemy pamięcią, jak zaczynaliśmy? To już prawie rok. Było ciepłe lato, choć czasem padało. Kwiecień, maj, czerwiec, początek budowy w zeszłym roku, 2020 rok. Ty byłeś obecny, ja jeszcze nie. Tak. Ty przyjechałeś pierwszy raz na wizję lokalną, przyjechałeś z projektantami, przeszliśmy cały budynek Starego Teatru, a właśnie może zaczniemy od tego, co tu robimy na tej budowie. Nasz projekt polegał na zabezpieczeniu ściany zabytkowego teatru stuletniego oraz na wykonaniu obudowy wykopu mającej na celu zabezpieczyć ten wykop, jak i stworzyć również miejsce, w którym znajdować będą się wielopoziomowe sceny. To może jeszcze dla wszystkich, którzy nie byli na budowie teatru, w ogóle w Teatrze w Szczecinie. Teatr jest starym budynkiem zabytkowym. Miasto, inwestor, chcąc go uchronić, chce go zostawić, a rozbudowa teatru polega na budowie nowego budynku, który de facto jest w istniejącej skarpie. Komponujemy drugi budynek, a żeby tamten stary, zabytkowy się nie zawalił, to niestety musimy go podbić i zabezpieczyć ścianą dociskową, która de facto jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce. Sam budynek teatru znajduje się na tak zwanych wałach Chrobrego. Dokładnie jest to teren nad Odrą, duża skarpa przy ulicy Jana Skolna. No i wtedy zaraz zaczęliśmy też i podbicie budynku, nie? Michał, może Ty tutaj kilka słów opowiesz. Tak, końcówka czerwca to był początek prac polegających na zabezpieczeniu jednej ze ścian tego teatru. Chodzi tutaj właśnie o tą ścianę, która będzie podkopywana i odkrywana na paręnaście metrów głębokości. Koncepcyjnie wykonywaliśmy tam zabezpieczenie w postaci 3 rzędów kolumn, wachlarzowo gdzieś tam schodzące coraz to niżej, a po wykonaniu tych kolumn sukcesywnie zaczęliśmy odkopywać ścianę teatru i wykonywać żelbetowe, tak zwane dolepy. I tak, rządek po rządku, dolepa po dolepie, obniżaliśmy poziom terenu, odsłaniając coraz to większą ilość oczywiście skarpy. jest sekwencyjność prac, tak, co któraś dolepa, plus każda kotwa, także harmonogramowo, logistycznie na pewno było to duże wyzwanie. Następnie ściany szczelinowe. Pierwsze nasze wyzwanie, które polegało na różnicy terenów. Istniejące skarpy plus ukształtowanie budynku spowodowało to, że musieliśmy te ściany robić w różnych etapach, na różnych poziomach, czyli musieliśmy dobrze te roboty zaplanować, żeby jak najszybciej skończyć. Następnie chyba weszliśmy na korek, na przesłonę poziomą, przeciwfiltracyjną. Po wykonaniu już ścian szczelinowych, po wykonaniu pionowej przesłony, pionowego zabezpieczenia tych scen wielopoziomowych, musieliśmy przystąpić do prac związanych z zabezpieczeniem dna, odcięciem dna od wody gruntowej. Tak, jeszcze wspomnę, że płyta nowego budynku znajduje się na 2 poziomach. Mamy część płytką i część głęboką. O ile płytka jest nad wodą w Odrze, to o tyle część głęboka jest poniżej zwierciadła wód gruntowych, stąd ten korek, ta przesłona przeciwfiltracyjna. Wykonania tej przesłony poniżej dna wykopu. Pracę powolutku kończymy. Zostały nam 4 dni produkcji z naszym sprzętem. Mieliśmy małą kotwiarkę do wykonania kotwi w ścianach i w płytach dociskowych. Mieliśmy dźwigi kopiące, serwisowe do wykonywania ścian szczelinowych. Oczywiście do wszystkiego obsługa koparką. 2 duże kotwiarki. 2 duże kotwiarki plus jetownica wykonująca korek, także troszeczkę tego sprzętu się przewinęło. I jeszcze palownica. I palownica, która wspomagała nas przy tunelach. Tak kopiemy przy tym budynku
się nie zawali, nie osiadł? Coś, Michał, powiesz na ten temat? Legenda głosi, że kopią do dziś. Nie zawali się. Osiadania owszem są, jest to naturalne zjawisko. Żeby wiedzieć, co się dzieje, na teatrze zamontowane jest naprawdę multum czujników, lusterek geodezyjnych, Tak, wspomnę, że szczelinомierzy, nie tylko na pochyłomierzy. teatrze i też na budynkach istniejących. Na istniejących sąsiednich zabudowaniach, na obudowie wykopu. Dodatkowo są jeszcze zainstalowane elektroniczne czujniki, które na bieżąco pokazują wyniki przemieszczeń, odchyleń, sił. Także pod tym kątem jesteśmy dobrze Robimy obstawieni, wszystko zabezpieczeni. bezpiecznie, z głową, cały czas patrzymy w te wyniki i w porę reagujemy. Budynki dwa ze sobą będą połączone. Też wyzwaniem dla nas było pomieszczenie klatki schodowej. W starym budynku z jednym z pomieszczeń piwniczych zostanie wykorzystane to pomieszczenie na klatkę schodową, żeby była komunikacja między nowo budowanym budynkiem a starym istniejącym. Było to o tyle trudne, o ile musieliśmy wprowadzić ciężki sprzęt, jakkolwiek by to nie brzmiało, chociaż to najmniejsze maszyny, jakimi dysponuje rynek, i wprowadzaliśmy je do wewnętrznej strony budynku i pracowaliśmy od wewnątrz. Było to pogłębianie dziury w środku teatru, zaplanowane jakby w jednej z naw, w jednym z A ryzolitów. pamiętasz podbicie słupa w tej klatce i zbrojenie hebami Tak, to też było jedno z takich HEA 280, przy których bolała przy głowa. których no niestety, żeby je było można wprowadzić w te jety, no to trzeba było się tam też natrudzić i nieźle nagłówkować. A przy pomocy zwykłej wciągarki nam to się udało. Musieliśmy ręcznie prowadzić w ziemię 8-metrowe kawałki stali. No i wiesz, tego chyba 800-kilowego ręcznie. Całe szczęście, że go zaprojektowaliśmy w ten sposób, żeby były to odcinki tylko 2-metrowe, bo inaczej byśmy nie dali sobie Skręcane blachownice, śrubunki, 36 śrub z podkładkami na jednym połączeniu. Dokładnie. Walka z czasem, trzeba tego chyba opuszczać w stygnący cement, ale znowu się udało. Znowu się udało. Fajnie, że ten budynek będzie cały czas widoczny, nie? Dodatkowe roboty. Za obrysem teatru powstają nowe pomieszczenia, trafostacja. Tak, gdzie będzie pomieszczenie wentylatorni. Wszystko też obudowane w ścianach. Klient jednak troszkę nam tych robót jeszcze dodatkowych zlecił. Chyba są zadowoleni z naszej pracy. Nie chcieli, żebyśmy odchodzili. Roboty dodatkowe. A jak Tobie się pracuje w takich tematach renowacyjnych? To jest coś innego niż ciężka produkcja, ciężki sprzęt, ściany szczelinowe, Pewnie, że gołe. tak. Uważam, że powinniśmy zadbać o tą architekturę, która jest. Nie zmieniać, nie burzyć i nie wybudowywać nowej, żeby jednak było widać te budynki z danego okresu, z danych lat. No bo tak inaczej byśmy nie wiedzieli po dzień dzisiejszy, jak wyglądał kiedyś chociażby, nie wiem, grecki stadion olimpijski. Jak się nazywa ten budynek z tymi Greckie krągłe. Wembley. Ale nie, no to wiesz, o co mi chodzi. Ten grecki jak... Amfiteatr, tak. Notabene szekspirowska scena ma powstać spośród tych wielopoziomowych scen. Fajnie, że są w ogóle takie inwestycje, że się to ratuje. Będzie to mała część tego nowego budynku, jednak ten nowy budynek jest dużo większy od tego starego, ale jednak on będzie uwidoczniony na tej skarpie, no bo nowy budynek będzie wręcz w niej schowany. Wręcz nie będzie schowany. No fajnie, że coś takiego w Szczecinie się buduje. Jest to większe wyzwanie na pewno, ale warto. Tak. Ściana dociskowa na pewno jest wyzwaniem, na pewno jej się trzeba nauczyć, ale efekt robi. Nie od razu Rzym zbudowano. Dokładnie. Skoro tak było o amfiteatrach. Ty ze Szczecina, więc pewnie będziesz miał większe szanse, ale po skończeniu budowy i po oddaniu teatru do użytkowania, zamierzasz tam się jeszcze pojawiać? Pewnie, że tak. Na pewno przy pierwszym spektaklu na pewno tam się pojawię. Wiesz, kończymy roboty za miesiąc. Budowa jeszcze będzie trwała pewnie rok, także tu myślę, że nieraz jeszcze odwiedzę, zobaczę, jak ta budowa wygląda, jak to wszystko wygląda od środka. Porobię zdjęcia, żeby kiedyś swojemu dziecku, swoim kolegom, koleżankom pokazać, jak to wyglądało podczas budowy, a jak wygląda teraz. Patrz, córcie, tatuś to robił. Tak, na pewno tak. No zawsze jest miło, jak mówi się swojemu dziecku, że patrz, tutaj tata to budował. Na pewno będzie to powód do dumy. Może jakieś karnety dostaniemy do teatru? To zobaczymy. Trzeba będzie porozmawiać z inwestorem, zamawiającym. Pewnie, że tak.
Znajdujemy się właśnie w starej, zabytkowej części teatru. To są oryginalne Panele dociskowe, kotwione. Dzięki uprzejmości inwestora ostatni z pokojów, który właśnie był nierozbierany, miał oddawać klimat, splendor, Specjalnie na stuletniej- potrzeby tego nagrania.